Cześć, jestem Kasia. W tym filmie pokażę Wam, jak w warunkach domowych możecie własnoręcznie wykonać drewnopodobne betonowe deski. Zapraszam do oglądania. Te deski mają około 2 miesięcy i są w pełni utwardzone. Beton po czasie nieco blednie, więc jeśli chcecie zachować efekt mokrej deski, możecie je zaimpregnować. Naszym zdaniem zarówno deska mokra, jak i sucha prezentuje się bardzo realistycznie. Do pracy potrzebne będą podstawowe narzędzia. Kastra. Wystarczy 60-litrowa. Spokojnie zmieści beton na 4-6 płyt oraz może posłużyć Wam do przetransportowania 100 kg piasku w bagażniku. Formy do betonu. Wybraliśmy najtańsze plastikowe ze wzorem imitującym strukturę drewna, grube rękawice i okulary ochronne. Ponadto przydadzą się gumowy młotek, kombinerki, foremki do odmierzania. Potrzebne składniki: piasek rzeczny płukany, cement 42,5 R, 3 barwniki: ciemny, jasny, okra, szkło wodne, plastyfikator, ewentualnie impregna, siatka zbrojeniowa. Receptura na 4 deski o wymiarach 60 na 15 na 4 cm. Wszystkie komponenty poza barwnikami kupiłam w najbliższym składzie budowlanym, stąd ceny mogą być niższe niż w marketach. Tam też otrzymałam cenne wskazówki i podpowiedzi. Zaczynamy od dokładnego umycia foremek. Jeśli chcemy, aby nasze deski były spójne kolorystycznie, zasada jest jedna. Zawsze kupować ten sam cement, piasek i dodawać do zaprawy taką samą ilość barwnika. Możecie go odmierzać np. słoiczkiem albo kubeczkiem po jogurcie. Jeśli zamienicie któryś ze składników, wasze płyty mogą znacząco się różnić od siebie. Umyte i wysuszone formy dokładnie smarujemy olejem. Może być jadalny. Sprawdźcie, czy olej nie gromadzi się w rogach formy. Zetrzyjcie nadmiar, inaczej będziecie mieć uszkodzone rogi deski. Aby uniknąć rozczarowania, na początku zróbcie jedną deskę i ocencie, czy kolor Wam odpowiada, czy barwienie jest takie, jak chcieliście uzyskać. Gdy znajdziecie swój własny odcień, dopiero wtedy zróbcie więcej płyt naraz. Do dzieła! Najpierw mieszamy wszystkie składniki suche, potem mokre. Wsypujemy piasek, cement, rozcierając ewentualne grudki. Dodajemy barwnik. Swój kolor uzyskałam z połączenia brązowego BR350 i okry. Na 4 płyty dodaję pół wiaderka po maśle klarowanym jasnego brązu BR350 i 2 łyżeczki okry. W tym filmie wykonuję inne barwienie bez użycia jasnego brązu, ale technika pozostaje bez zmian. Teraz woda, czysta, kranowa, ale nie wlewajcie od razu całego wiadra. Dodajcie po troszku i mieszajcie aż do uzyskania konsystencji takiego gęstego błotka. Za każdym razem może być potrzebna inna ilość wody, w zależności od chłonności piasku. Dodajemy szkło i plastyfikator do betonu. Ja zawsze całość mieszam rękami, ale można też wykorzystać wiertarkę z mieszadłem albo wypożyczyć betoniarkę. Gdy zaprawy jest na 4 do 6 płyt, to trzeba się troszkę nagimnastykować. W pierwszej kolejności wykonujemy barwienie słojów. W moim przypadku używam koloru ciemny brąz BR500. 2 łyżeczki barwnika mieszam w oddzielnym pojemniczku z garścią gotowej zaprawy. Ewentualnie lekko rozrzedzam wodą. Dość precyzyjnie maluję wzory na tyle, ile się da w zbyt dużych rękawiczkach. Nie należy się poddawać, każda kolejna deska będzie piękniejsza. U mnie celowo każdą malowałam nieco inaczej.
Dopełniam do 3/4 wysokości pozostałą zaprawą. I już widzę, że dodałam za dużo wody. To nic nie zmieni w efekcie końcowym. Będzie dłużej tężeć. Wibrujemy na stole wibracyjnym, żeby pozbyć się bąbelków powietrza. Zabieram się do wycinania zbrojenia. Układam w formie, chwilę odczekuję. Z reguły wystarczy moment, gdy układam zbrojenie w kolejnych formach. Potem uzupełniam resztą zaprawy. Tak wypełnioną formę pozostawiamy do tężenia. Najlepiej odczekać 3-4 dni. Pośpiech grozi połamaniem podczas wyciągania. Ktoś mnie z rana uprzedził. Sroczka mówi, że jeszcze należy pozostawić deski na 2-3 dni, ale często polewać, nie dopuszczając do wysuszenia. Deski wyciągamy, wytrząsając na trawę, a wygląda to mniej więcej tak. Z tą różnicą, że nam wyjdą płyty takie. Zaraz po wyciągnięciu należy porządnie umyć je z oleju. Ja używam płynu do naczyń i ostrej ścierki. Pozostawienie na słońcu nieumytych płyt powoduje, że olej wchodzi w beton i powstają białe przybarwienia. Przez następne kilka dni gotowe płyty polewam wodą, a w tym czasie robię kolejne. Teraz tylko czas zająć się ogrodem. Życzę Wam dużo frajdy przy pracy i pięknych rękodzieł. Pochwalcie się w komentarzach swoimi efektami, ale również spostrzeżeniami. Chętnie czegoś się nauczę lub poprawię w przyszłości moją recepturę. Powodzenia!